Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Jest pięknie, kolorowo, koniec maja. Dużo roślin wciąż jeszcze kwitnie, ale teraz przyszedł czas na majowe porządki w ogrodzie. Trzeba pousuwać te wszystkie przekwitnięte kwiaty, które jeszcze parę dni temu zdobiły ogród, no ale już niestety zwiędły i są brzydkie. Ja zaczęłam robić porządki wczoraj i pousuwałam trochę przekwitniętych kwiatów, ale na początek jeszcze może moja dziewanna olimpijska z pięknymi trzmielami, które tutaj się uwijają. Wygląda bardzo ładnie. Kwiaty są nietrwałe i dosyć szybko przekwitają, ale takie złote kwiatuszki przyklejone do białych, włochatych kwiatostanów wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Prześliczna jest ta roślinka. Mam ją pierwszy raz i nie mogę się na nią napatrzeć. Bardzo ładnie wygląda. No a teraz do tematu dzisiejszego filmiku. Trzeba powycinać przekwitnięte kwiaty. Ja tutaj już wycięłam kwiaty z tej piwonii. Zrobiłam z niej taki dosyć zgrabny krzaczek, który cały czas będzie zdobił rabatę, ponieważ liście piwonii są ładne. No i ładnie będą teraz wyglądać właśnie w takiej zgrabnej kępie. Przycięłam też pędy z przykwitniętymi irysami. No tak jeszcze trochę zostało tutaj na rabacie, takich pojedynczych. Po prostu żal mi było usuwać, więc one tutaj nadal są, ale to trzeba będzie zrobić. Nawet dzisiaj chyba już nie będę zostawiać tych kwiatów. Na początku leśnego zakątka rośnie moja piwonia, która jest w tym miejscu już około 25 lat. Kilka lat temu przestała kwitnąć. Miała mniej więcej po 2-3 kwiaty i tak wydawało mi się, że być może jest jej już tutaj za ciemno. Nawet miałam zamiar ją przesadzić, ale tak mi zeszło i została w tym samym miejscu. Jednak 2 lata temu, kiedy robiłam ten leśny zakątek, który jest tam dalej, tutaj koło tej piwonii odgarnęłam trochę ziemię i po prostu jak gdyby obniżyłam poziom ziemi koło niej. I w tym roku piwonia pięknie mi zakwitła. Ona jest już teraz poprzycinana. Obcięłam przekwitnięte kwiaty, ale widać, ile tutaj tych kwiatów było. Naprawdę bardzo dużo. I tam, i tam, i tutaj. Także naprawdę kwitła bardzo obficie. Po prostu poziom ziemi podnosi się z czasem w ogródku, szczególnie tutaj w takim miejscu, gdzie opadają liście z drzew, krety coś tam wyryją i ten poziom ziemi z czasem się podnosi. Dlatego warto od czasu do czasu po prostu odgarnąć trochę ziemię dookoła piwonii, żeby ona nie była zbyt głęboko posadzona, bo wtedy właśnie przestaje kwitnąć. Także piwonia już nie będzie przeprowadzana, kwitnie bardzo obficie. Tutaj jest moja piwonia Dutel, która na jednym z poprzednich filmików była prześliczna, no ale niestety jej czas minął i teraz trzeba poprzycinać, żeby ładnie wyglądała i żeby zbierała siły na następny rok. Ja zwykle piwonię przycinam w ten sposób, że odcinam kawałki pędów z 2 lub 3 liśćmi. Zostaje mi taki kawałek pędu. Dzięki temu te krzaczki mają ładny kształt. Jeżeli bym obcięła tylko tutaj samą główkę przekwitniętego kwiatu, to wtedy te krzaczki są takie bardziej roztrzepane, bym powiedziała. Nie mają takiego zwartego, kulistego pokroju. Natomiast właśnie jeżeli w ten sposób
poprzycinam, to będą zdobić jeszcze do końca lata tutaj rabatę. I następną przytnę odrobinę niżej, ponieważ ten pęd jest dłuższy, więc przytnę w ten sposób. No i tak trzeba będzie ze wszystkimi roślinkami zrobić, które już przekwitły. A przekwitło już sporo piwonii. Piwonia Dutel ma jeszcze tutaj, widzę, kilka takich młodszych kwiatów, na przykład ten, więc tego na razie jeszcze nie będę ruszać, jeszcze kilka dni zostanie. Ale zaczęły teraz kwitnąć bardzo ładnie. Dwie piwonie, takie prawie białe. Tutaj jest Shirley Temple o białych kwiatach. Niektóre kwiaty już przekwitły. No tak widać, że o tutaj na przykład jest taki, więc tutaj mogę usunąć o tutaj, więc tutaj mogę usunąć samą główkę. Ja później to sobie pozbieram, ponieważ piwonia Shirley Temple ma kilka kwiatów na jednym pędzie i można po prostu powycinać te, które akurat przekwitły. O, na przykład tutaj można wyciąć ten i teraz będzie ładnie wyglądać taka gałązka z pąkami i świeżym kwiatkiem. Ale teraz piwonia Shirley Temple wygląda bardzo ładnie. Poprzycinałam mój bez ottawski, wyszła z tego taka dosyć spora sterta gałęzi. Wycięłam wszystkie pędy na tym bzie, które kwitły. Pozostawiałam takie, teraz podejdę tu bliżej, pozostawiałam tutaj takie długie pędy tegoroczne i na tych długich pędach tegorocznych w przyszłym roku będą rozwinięte kwiatostany. Przycięłam też bez, zaraz po kwitnieniu, krasawica Moskwy. Dzięki temu kwitnienie przeniesie się niżej. W przyszłym roku akurat ten odrost nie będzie kwitł obficie, ale wypuści nowe pędy niżej i będzie rozwijał kwiaty na wysokości oczu, a nie gdzieś tam wysoko, prawda, pod koronami drzew. Bardzo ładnie kwitnie piwonia Ewelina. Przepiękne, ogromne kwiaty z takimi różowo-kremowo-pomarańczowymi tutaj pręcikami przekształconymi, ale kwiaty są naprawdę duże. Zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo ładna, no i późno kwitnąca, więc rozciąga ten termin kwitnienia piwoni w czasie i możemy się dłużej cieszyć ich widokiem. Zasychają już liście narcyzów, więc spokojnie można je już teraz wycinać. Tak jak tutaj na przykład z tych liści roślina już wycofała swoje składniki pokarmowe, więc można je już teraz poobcinać i usunąć z rabat. Dzięki temu będzie troszkę więcej porządku na rabacie, bo narcyzy pięknie kwitną, są prześliczne, ale później te liście nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. I tak ze wszystkimi można zrobić. Tutaj jeszcze później pooczyszczam i będzie ładnie wyglądać. Bardzo ładnie kwitnie irys syberyjski, to jest odmiana Pink Parafit. To jest młoda sadzonka, sadziłam ją 2 lata temu, rozdzielałam dużą roślinę, no i w tym roku już ładnie zakwitł. Można usunąć ewentualnie ten przekwitnięty kwiatek i teraz wygląda lepiej. Niedawno popadały u nas deszcze i to, co muszę teraz zrobić na każdej rabacie, to
podciąć ziemię płytko, tak mniej więcej centymetr, 2 cm pod powierzchnią ziemi, przejechać gracką, tak żeby odciąć wierzchnią warstwę ziemi od tej spodniej. Dzięki temu parowanie wody z gleby będzie przerwane i ziemia, która jest niżej, będzie dużo dłużej wilgotna. A przy okazji pozbędziemy się chwaścików, które po deszczach wyrastają jak przysłowiowe grzyby, ale może w przysłowiu powinno być jak chwasty po deszczu, a nie jak grzyby po deszczu, bo jednak tych chwastów po deszczu się ukazuje bardzo, bardzo dużo. No i tutaj też moje właśnie młode iryski wyglądają teraz bardzo ładnie i cały czas kwitnie powojnik Blue Ribbons. Stworzył taką ładną niebieską kępę. On tu rośnie około 5 lat. Przez pierwsze 3 lata praktycznie nie rósł. Ja miałam tutaj 2 sadzonki, ale jedna została wydziabana przeze mnie. Po prostu była tak malutka, że ja jej nie zauważyłam. I został tylko ten jeden powojnik. Na jesieni prawdopodobnie po ścięciu tych gałązek przyjrzę mu się i być może spróbuję odciąć kawałek i posadzić o tutaj obok, bo właśnie tu obok był drugi ten powojnik. Więc akurat byłaby taka ładna, błękitna chmurka. Tutaj pięknie kwitnie róża John Lang. Taki wysoki bukiet różany, bardzo ładne kwiaty, cieniowane, pełne, mocno wypełnione, duża ilość płatków i maleńkie falbanki na brzegach. Wygląda bardzo ładnie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.